Witamy w Afryce, czyli słoń na drodze. Trzeba się zatrzymać, żeby słoń sobie majestatycznie przeszedł na drugą stronę drogi. To jest właśnie piękno Afryki. Coś niesamowitego. No i sobie tam stoi przy drodze i sobie coś wcina. Piękne zwierzę, po prostu przepiękne. A tutaj w Ugandzie, niedaleko parku Queen's Elizabeth, jest następujące bardzo popularne zjawisko. Pasący się przy zwykłej ulicy hipopotam. No teraz to on jest praktycznie na wyciągnięcie ręki, no dosłownie 5 metrów ode mnie. Samochód? To jest hipcio. Nie trzeba jechać do żadnego parku, po prostu przy zwyczajnej ulicy. Tu sobie jedzie tir, ciężarówka. A tu sobie hipcio wcina trawę, dziki hipopotam, tuż przy ulicy. Znajduję się obecnie w niewielkiej miejscowości, w niewielkiej przydrożnej wioseczce. Jest to niewielka wioseczka przydrożna, jakich mnóstwo w Ugandzie. Wioseczka nazywa się Bigodi, a znana jest z tego, że obok jest tutaj las Kibale, który jest dosyć licznie zamieszkiwany przez szympansy. I tutaj właśnie sporo ludzi przyjeżdża w te rejony właśnie po to, żeby sobie zobaczyć te szympansy. Trzeba kupić sobie rządową przepustkę za jedyne $250 i można spędzić jakiś czas z szympansami w ich naturalnym środowisku. Ja sobie tą atrakcję daruję i sobie po prostu poeksploruję Bigodi i okolice. No i to jest taka wioska, no taka klasyczna mikromiejscowość wzdłuż drogi, których mijam tutaj po prostu niezliczone ilości. W tle rozbrzmiewa oczywiście muzyka afrykańska, tak jak to właśnie jest w zwyczaju w zasadzie wszędzie w Afryce, we wszystkich miejscowościach większych czy większych, czy takich zadupiastych jak to, no to tutaj jest taki zwyczaj, że wystawia się na ulicę wielgaśne kolumny i nawala się afrykańskie rytmy, tak żeby czasami nie było takiej sytuacji, że ktoś tych rytmów nie słyszy. Słychać te rytmy w promieniu dobrego, no myślę, że kilometra. A tutaj jest to, co jest takim znakiem szczególnym tych rejonów, czyli szympansy. I tak wygląda przykładowy nawalający głośnik. Specjalny samochód do tego celu jest. No proszę, jak niewiele trzeba, żeby zrobić praktycznie dyskotekę w całym mieście. A tymczasem odbiłem w taką boczną uliczkę. Robi się coraz bardziej dziko. W sensie coraz dalej od ulicy, bo dziko to tutaj nie jest. Czego dowodem jest? Są te oto słupy z elektrycznością. Ciężko powiedzieć, że to jest dziko, jeśli jest elektryczność. W każdym razie robi się coraz spokojniej, coraz dalej od głośno walącego głośnika. Jak miło się poprzechadzać godzinę 17:49 w niedzielę po jakiejś ugandyjskiej wiosce. O, chłopaki mają naprawdę fajne sprzęty. Chłopaki mają przekozackie sprzęty. To jest po prostu mistrzostwo świata. Można sobie z drewna wystrugać rower, no. To jest po prostu patent, no w życiu bym nie pomyślał. Aczkolwiek nazwijmy te rowery, nie mają pedałów, więc na nich można sobie tylko zjeżdżać. Chłopaki tutaj nie mają śniegu, gdyż to jest Afryka, więc podejrzewam, że to po prostu zastępuje nasze sanki. Najpierw sobie muszą podejść pod górkę, a potem sobie mogą zjechać z górki. I'm too big for this. I think I'm too big. Yes. Can I try? Yeah, you can try. Ja ważę 90 kg. You can touch the. Nie wiem, czy ta konstrukcja drewniana w ogóle utrzyma mnie. Wow! Wow! No. Sport ekstremalny. It's extreme sport for me. Przynajmniej próbowałem. What is it? What is it? Doktor. Tutaj mnie pan zachęca, żebym tutaj wpadł w odwiedziny do tradycyjnego uzdrowiciela, traditional healer. Ale to nie dzisiaj. Musiałbym się zastanowić, co najpierw u siebie chciałbym uzdrowić. No dobrze, mam za sobą orszak, jak to często bywa w afrykańskich wioskach. Zrobił się orszak z dzieci, ale mam długie nogi, więc ich trochę wyprzedziłem. Zostali w swojej wioseczce, a ja idę troszeczkę dalej. A tutaj ciekawostka, czyli ugandyjski kościół. Jest to taka oto drewniana Buda. Co ciekawe, nie ma żadnych znaków krzyża tutaj na kościele, a jest to dosyć popularny atrybut kościołów. Tutaj nie ma
takowego. Być może tutaj lokalna tradycja miesza się z chrześcijaństwem. W związku z tym może jest to jakaś po prostu wariacja na temat chrześcijaństwa. Taki oto kościółek. Ale nie byłbym sobą, jakbym tam do środka nie zajrzał. Przez jakąś szparę. Nic nie widać. Ciemno. Ciemno jak w kościele, w którym nie ma okien. Mniej więcej tak tam właśnie ciemno było. Dobra, trzeba wracać. Hello. Ale te dzieciaki są takie zaniedbane, bym powiedział, delikatnie mówiąc. Podarte ubrania, brudne na maksa. Na bosaka niektórzy chodzą. No widać, że tutaj bida jest bardzo zaawansowana. Fajne jest w Ugandzie to, że mogę sobie wejść do takiej wiochy i nie muszę się za bardzo oglądać za siebie. Jest wiele krajów, gdzie nie mógłbym czegoś takiego zrobić, a tutaj mogę. Więc mogę sobie wejść i obserwować, jak sobie ludzie żyją, jak sobie mieszkają. A oni sobie obserwują, jak ja ich obserwuję. Patrzę sobie, jak oni sobie tutaj żyją. Czy jest im tu dobrze, czy jest im tu źle? I jak im tu w ogóle jest? A tutaj już moi znajomi, chyba tak mogę powiedzieć, czyli dzieciaki z tymi... Na pierwszy rzut oka wydaje się, że są to rowery. Ja bym nadał roboczą nazwę tym pojazdom sanki dwukołowe, no bo rower powinien mieć według mnie pedały. Jeżeli nie da się pedałować na pojeździe z kołami, to nie jest to wtedy rower, tak mi się wydaje. Tutaj jest takie ciekawe zjawisko, właśnie zaobserwowałem, czy ten pan w niebieskim, on wykonuje te same gesty ciągle. Tak jakby miał je wyuczone i ktoś go nakręcił, jak na jakąś tam miał, jak on by był po prostu na jakiś taki mechanizm w środku miał, że da się go nakręcić. On już się tutaj widział, on już mnie tutaj widział, ja przechodziłem tędy i on robi dokładnie te same gesty, które robił 15 minut temu, jak tam przechodziłem, zachęcając mnie, żebym wstąpił do lokalnego traditional healera, czyli tradycyjnego uzdrowiciela. Być może jest to taki, nazwijmy to nieładnie, żywy baner reklamowy tego miejsca. Ogólnie pokazuje mi, gdzie ja sobie tutaj mogę pójść. Mimo że ja go o to nie pytam. No ten pan nie chce się ode mnie odczepić. Jak ja przyspieszę, to on przyspiesza. Hello, 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 hello. Jak ja zwalniam, to ten pan zwalnia. Przypomina mi on, kiedyś taka była historia o automatonach. Czyli takich maszynach, które się nakręcało i one wtedy automatycznie wykonywały różne czynności. To ten pan właśnie troszeczkę mi z gestykulacji i zachowania przypomina mi właśnie taką postać, czyli automaton. To znaczy on nie jest zdrowy psychicznie, no tak bym powiedział, więc warto go już by było zostawić w spokoju. Ale problem jest z tym, że on nie za bardzo chce zostawić mnie w spokoju. No i teraz na przykład ja zwalniam. Ja sobie zwalniam. O, może się udało? No nie. Chwila była tutaj refleksji, że jednak nie. Że samemu również się trzeba zatrzymać. Znaczy, mówię o tym panu, że on miał w głowie taką refleksję. No i niestety nie udało się. I tak już jest od dobrych 15 minut. Ja próbuję zgubić tego pana, ale pan się nie daje. Więc teraz próbowałem się zatrzymać. Teraz próbuję przyspieszyć. Przyspieszam. Lekki trucht na razie. Na razie lekki trucht. Na razie pomogło. No jestem już w odległości takiej, że nie czuję się, że narusza moją prywatną przestrzeń. Chyba już dał mi spokój. No dobra. To pozdrawiam Cię, panie, pozdrawiam Cię, mój przyjacielu w niebieskiej bluzeczce. A tymczasem zbliżam się do głośnika. Z powrotem wracam do głośno walącego głośnika. Ja wiem, że on tam stoi. On teraz nie nadaje tej swojej głośnej muzyki, ale jego obecność na pewno tam jest. W sensie on tylko czeka, ten głośnik, żeby wydobyć z siebie te głośne afrykańskie rytmy. Ku mojemu zaskoczeniu przenośnego samochodu z DJ-em i z muzyką chyba już tutaj nie ma. Nie powiem, że mi było jakoś szczególnie szkoda, bo przynajmniej jest cicho w miarę, ale mogłoby być tutaj ciekawiej wyjść później, jak się ściemni. Może jakaś impreza by się rozkręciła wokół tego głośnika. Tymczasem niedaleko miejscowości Bigodi wybrałem się na przechadzce po namiastce lokalnej dżungli, czyli tutaj jest takie bagno, które jest osuszone i pełni rolę takiego komercyjnego wsparcia lokalnych społeczności, bo taki delikwent jak ja może sobie wziąć takiego przewodnika, jak tam z tyłu widać, i za w przeliczeniu 50 zł połazić sobie po tych osuszonych bagnach. Główną atrakcją tych bagien są zwisające tu i ówdzie z drzew małpy. A oprócz tego, no to tutaj w sumie to nie ma nic ciekawego. Oprócz tego, że jest przyjemnie, jak to bywa w dżungli. A ja tutaj sobie oglądam teraz pawiany.
tych pawianów tutaj w Ugandzie jest bardzo dużo wszędzie. One są wzdłuż dróg normalnych, takich dojazdowych, sobie gdzieś tutaj bytują takimi dużymi grupami. W ogóle są dosyć duże zwierzęta. No ten na przykład to jest taki dosyć duży. One mają wielgaśne zębiska też. Więc lepiej z nimi nie zadzierać. Ale nie są agresywne w ogóle. Nie spotkałem się jeszcze, żeby pawian był tutaj agresywny. O, właśnie jeden pokazał przykład, jakie mają duże zębiska. Te stworzenia by naprawdę mogły porządnie uwalić. Mi się wydaje, że to jest coś takiego, takie zjawisko jak u nas bezpańskie psy. Jak się ich nie zaczepia, to będzie dobrze. A tymczasem wylądowałem w środku jakiejś wioski, gdzieś naprawdę, to już jest mega zadupie. Dojechałem tym oto moim sprzętem, wożę się tutaj po jakichś takich totalnych zadupiach, w ogóle nie wiem gdzie jestem. Google Maps mnie gdzieś prowadzi. Ja kompletnie nie wiem gdzie jestem, gdyby teraz mi przestała działać nawigacja, to bym był w totalnym po prostu, w totalnej czarnej wiadomo czym. Tutaj jest dosyć tak gwarno, głośno i tak dalej, a to dlatego, że odbywają się tutaj lokalne wybory. I dużo jest tutaj takich małych miejscówek, które agitują i przekonują do jakichś tutaj lokalnych oficjeli, tudzież lokalnych polityków. I po pierwsze, z jednej strony jest jakiś lokalny polityk, gdzie nawet ludzie przed nim klęczą. Bardzo dziwna kultura, a z drugiej strony jest tutaj wizerunek Jezusa. Wybory są w ogóle chyba pojutrze i bardzo dużo jest takich agitujących samochodów, jak tutaj się właśnie pojawia na horyzoncie, z muzyką, oklejonych podobizną lokalnego kandydata. Wsiadam do mojej fury i jadę dalej. Mzungu, czyli biały człowiek, nie należy w tych okolicach do częstego zjawiska. Jak widać, wzbudzam zainteresowanie. Tam jakiś dzieciak też biegnie. Przyjechał Mzungu, więc trzeba obejrzeć białego, oczywiście. Hello. No i proszę bardzo. To na razie. Cześć chłopaki. A to niespodzianka. Jadę ja sobie tą moją srebrną strzałą produkcji japońskiej, zwanej Toyotą. I Google Maps podprowadziło mnie pod takie oto tutaj coś. To coś jest pod prądem. Słychać jak skwierczy. Więc nie sądzę, żebym ja sobie mógł tak po prostu przejechać po tym. To trochę wygląda jak blokada przed zwierzętami, a może właśnie nie przed samochodami. No, tutaj są jakieś symbole zwierząt. Czyli może chodzi o to, że tutaj nie mogą przeleźć zwierzaki, a samochód może tędy przejechać. Bo mnie prąd nie kopnie ani mojej Toyoty, gdyż ma gumowe opony. A tutaj obok jest posterunek policji, co można poznać po tym, że tutaj są blaszane domki, w których mieszkają policjanci. Jest to taki zwyczaj jeszcze z czasów kolonialnych brytyjskich, gdzie wpadli Brytyjczycy na to, że jak zrobią dla swoich wojsk takie blaszane domki, to żołnierze nie będą przesiadywać w trakcie dnia, bo tam jest gorąco jak w piekarniku. A ja nie wiem, czy mam przez to przejechać, bo to tak złowrogo skwierczy. To tak dosyć złowrogo skwierczy. A więc tak, plan jest następujący. Ponieważ jestem tutaj sam, kamery żadnej nie ma. Na żółtej tabliczce przy tych drutach pod napięciem są tylko symbole zwierząt. Nie ma tam symbolu samochodu, więc podjąłem decyzję, że przejadę przez te druty pod napięciem. Dobra, wsiadam do fury i jadę przez to. Zobaczymy. Przejechałem przez te druty pod napięciem bez żadnego zupełnie problemu. To chyba po prostu jest taka przeszkoda dla zwierząt, a nie dla samochodów. No to jadę dalej. To standardowy widok w Ugandzie, czyli pawiany przydrożne. Jest ich tutaj po prostu mnóstwo. One sobie tutaj zamieszkują, czy też może lepiej powiedzieć, że kolonizują te przydrożne tereny. Ich jest po prostu pełno wszędzie. To są właśnie uroki podróży po Ugandzie. Dzikie zwierzęta wzdłuż dróg.
Jeżdżę po Ugandzie już od prawie 2 tygodni i jeszcze się nie przyzwyczaiłem do takich oto widoków, czyli na przykład antylopy wzdłuż drogi. Ciekawe, ile czasu bym musiał minąć, żebym się przyzwyczaił, żeby to na mnie nie robiło wrażenia. A tymczasem znalazłem się tutaj w lokalnym sierocińcu i spędzę tutaj noc bądź 2. Ciekawe jest to, że oni tutaj sami wytwarzają kawę, czyli kupują jakby te kawowce, znaczy owoce i sami potem suszą i ten gotowy produkt wytwarzają i sprzedają to potem dalej gdzieś do supermarketów na przykład. To miejsce jest w jakimś tam stopniu samowystarczalne, ale na przykład to, że ja tutaj jestem, im pomaga, bo zapłacę tutaj za nocleg jakieś, nie wiem, 110 zł chyba i te pieniądze oni przeznaczają właśnie na utrzymanie tego sierocińca. How many children are here? 10? 10 children. Yes, but we take, in total we officially take care of 50 kids, O, 50. but we stay with 10. Czyli to są takie dzieciaki z okolicznych wioch, które są tak biedne, że no nie mają możliwości zapewnić sobie edukacji. Te dzieciaki wracają sobie do swoich domów, niektórzy na noc, a niektórzy zostają tutaj. Zależy, kto jest w jakiej potrzebie. Opiekują się około 50 dziećmi, a w tym sierocińcu przebywa 10. No i to jest właśnie spontaniczne podróżowanie. Jeszcze godzinę temu nie wiedziałem, że się tutaj znajdę, a się znalazłem. Tutaj tak wygląda suszenie prania. Jest w Afryce, tutaj gdzie się znajduje, dosyć gorąco, więc nie trzeba tego rozwieszać. Wystarczy tak wyłożyć. A tutaj z tyłu to jest taka konstrukcja betonowa. Ta konstrukcja betonowa to jest miejsce, gdzie ja mam swój pokój. Ten bunkier, który od tyłu wyglądał jak bunkier, z przodu wygląda jak hotelik. Jak ktoś się tutaj zatrzyma, ja się zatrzymałem akurat w tym pokoju, no to wspiera ten sierociniec, który jest tam z tyłu, czyli dokładnie tu coś. Mamy godzinę 18:17, a ja mam takie oto widoki w Ugandzie. Jestem w takim miejscu, gdzie wkoło są wioski i toczy się tutaj zwykłe ugandyjskie życie. Tam sobie koszą w piłę. W ogóle zauważyłem, że gra w piłkę to jest dosyć popularny sport w Ugandzie. Aż muszę sprawdzić, jakie są wyniki sportowe w tej dyscyplinie Ugandy. Tam jest taki atrybut cywilizacji bardzo przydatny podczas podróżowania i wszędzie są w zasadzie w Afryce wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej, dzięki której mam internet. Nawet w największych zadupiach, czasami w jakichś tam lepiankach glinianych jest internet. To jest dla mnie esencja podróżowania. Po prostu znalazłem się w takim miejscu totalnie na spontanie. Szukałem po prostu miejsca na jeden nocleg, a zostanę chyba sobie tutaj na 2 noclegi. Miejscówka jest po prostu nie do podrobienia. Co ciekawe, jest betonowy mur. Jest to rzadkość jak na razie w moim podróżowaniu, bo zazwyczaj to miałem jakieś chatki i wszystko było z drewna albo nawet z gliny. Tutaj mur. Mur ma to do siebie, że w dzień jest chłodno, a w nocy jest ciepło. Więc dzisiaj będę z tej właściwości muru będę korzystał. Zostawiam mój hotelik i idę na obchód okolicy. Tutaj chłopaki pasą kozy. Kozy były przywiązane sznurkiem, więc po co trzeba przy nich siedzieć? Może tam sobie po prostu chłopaki siedzą i sobie ucinają pogawędkę. No to, że koło kóz to jest zupełny przypadek. Tutaj sobie jakaś dziewczyna siedzi z dzieciakiem na kolanach. Bardzo ładna dziewczyna, ale z bardzo poważnym wyrazem twarzy. No im tutaj generalnie nie jest lekko, tym ludziom. To naprawdę mają ciężki żywot i to jest bieda potworna. No tutaj są takie śmieszne w Ugandzie, malutkie stacje benzynowe. Przecież nie wiem, czy to nie jest za dużo powiedziane, że to jest stacja benzynowa. To jest po prostu dystrybutor z paliwem, taki pojedynczy. Tutaj jest boda boda, czyli motocykl, czyli podstawa lokalnego transportu. Na boda boda można wszystko przewieźć, nawet krowę. Na tym może jeździć nawet 5 osób się zmieści na taki motocykl. O proszę, to jest sposób transportu różnych rzeczy. No taki jakiś wypchany wielki wór, jakiś mały chłopak, taki nie wiem, 7, może 8-letni, może 9, nosi sobie na głowie. No
ciężko tu ludzie mają. Kurczę, co tu dużo gadać. No to dla mnie to jest fajne, jak sobie tak połażę, bo to jest zupełnie inny świat dla mnie, ale tutaj mieszkać to jest masakra po prostu. Oczywiście jest to wszystko bliżej natury, prostsze życie, ale jest ciężkie. A tu pan ma coś bardzo nietypowego, czyli kask na głowie. To się nie zdarza, to się naprawdę tutaj nie zdarza. Ciekawe, jaką miał motywację ten pan, żeby kask na głowę założyć. Musi tutaj wyglądać chyba na dziwaka, bo tutaj nikt w kasku nie jeździ. You're recording now, eh? Yeah, You're recording. yeah. But I don't know Why? why. Souvenir from my travel. Then at home I will watch it, show my friends. You show them me. The Uganda. Uganda. I'll show Uganda. Yeah. Uganda is very different than my country, so they will be very interested. It's very different. Nice. Yeah? Nice. In which way? Sorry? In which way? In which way? Mm. Because it's completely different than my country. Like completely, people live in very different way. Very different. Everything is different, you know. Everything. Culture, food, weather, architecture, houses, homes, everything is so different. So for me, very interesting. If you come to Poland, everything would be interesting for you, like here for me. Spontaniczne pogawędki z mieszkańcami jakiejś wioseczki ugandyjskiej, w której się znalazłem jakieś 4 godziny temu i spędzę tutaj chyba 2 noce. Miałem jedną, ale tu jest na tyle fajnie, że spędzę chyba 2. Tutaj jest takie główne centrum tej wioseczki. Chciałem powiedzieć miasta, ale nie przesadzajmy. I'm good. No, thank you. I'm not hungry. Thank you. No, thank you. Tutaj chłopak zaoferował mi banana za piątaka, w sensie za 5000, czyli za 5 zł. Ciekawe, czy to normalna cena, czy to jest cena dla mzungu, czyli dla białego człowieka. Piątak za banana to trochę słono. Powinno być kilo bananów, a nie 1 sztuka. Tak, to jest chyba maniok. Mam nadzieję, że czegoś nie przekręciłem. No i też banany. Czyli jakiś taki warzywny malutki targ. I tutaj chłopaki mają też mięcho. Taki dosyć popularny street food tutaj w Ugandzie. Czyli mięso na kijkach. Pieczone. Hej. Rambo. Oj, nie rozumiem. Smacznego. Are you from where? I'm from Poland. Poland. Poland, yeah. Oh, Yeah. I think you're from where? America America? No, from Europe. From Europe, yeah. or New York? Do you know New York? New York? Yeah. Yes, I was in New York. Also me, I afraid to go. You would like to go there? I like to go there. I think you can take me there. No, And then see how the New York. I'm traveling all the time. I don't. Traveling all the time. Yeah, I don't have time for this. But I wish you all the best. It was nice to talk to you. Okay, thank Okay. you. To, co jest fajne, że właśnie tutaj można w Ugandzie, że można nawiązać interakcję z ludźmi, no bo tutaj jest oficjalnym językiem angielski. Bardzo dużo nawet takiej biedniejszej ludności z wiosek jest w stanie się porozumieć przy pomocy języka angielskiego, ponieważ uczyli się tego języka w szkołach, nawet jak mają oczywiście codzienną komunikację w tych lokalnych narzeczach. Tutaj proszę, jakie dobrze wyposażone stoisko owocowe. Owocowo-warzywne, bo jakieś pomidory, cebula. A tutaj wszędzie są takie plakaty wyborcze, banery wyborcze, bo tutaj są w czwartek wybory, a mamy dzisiaj poniedziałek. Tutaj mama i córka. Są bardzo ładne dziewczyny niektóre. Dobra, to poszedłem sobie na krótki spacer po okolicy. Trzeba wracać. No i powoli wracam do mojego hoteliku. Po lewej stronie są kozy. Po prawej stronie jakieś 2 młode, ładne dziewczyny lokalne. I tak sobie można spacerować w Ugandzie po ugandyjskiej wiosce. Uganda jest fajnym miejscem właśnie, bo jest w miarę bezpieczne. Jak na Afrykę oczywiście. Tu Boda Boda, bardzo taki jak to powiedzieć, niedokwaterowany, bo tylko 3 osoby tam jechały na Boda Boda. No tu właśnie przykład Boda Boda, jak wiezie jakiś wielgaśny wór czegoś. Tam już w tle wyłania się mój hotel. Tam jest mój hotel, tutaj. No ten hotelik jest tam właśnie. A tutaj właśnie ślad, jest pora sucha, jak widać. Właśnie jak widać.
Zmiany klimatyczne powodują, że tutaj co noc pada. W zasadzie w każdej miejscowości, gdzie byłem w Ugandzie, w nocy padało. Krócej, dłużej, ale padało. Tak jak tutaj się zastanawiałem, czy te chłopaki faktycznie wypasają kozy, które były przywiązane, no to tak, okazuje się, że oni wypasali kozy. Dziwne zjawisko. Po to trzeba paść kozę, skoro jest przywiązana. Po co przy niej siedzieć? Widać, moja znajomość lokalnych zwyczajów jest nie najlepsza. Tu chłopaki teraz odwiązują kozy. Będą z nimi wracać do pewnie kozich zagród. Dobra, zostawiam kozy i kozich pasterzy. Chyba tak można powiedzieć. Zostawiam ich w spokoju. Niech sobie tam funkcjonują według własnych prawideł. Ja tam im nie jestem do niczego potrzebny. A ja jestem w Ugandzie, czyli jednym z najbardziej malarycznych krajów na świecie i od wczoraj wieczór czuję się jakoś tak dziwnie. Więc dzisiaj skontaktowałem się z lokalnym lekarzem, który zaraz zrobi test na malarię. Tutaj jest pan doktor, który tutaj zaraz zrobi mi test. Let me first test the temperature. Aha, czyli bierze się najpierw temperaturę. Ok, thank you. Pierwszy test przeszedłem, temperatury nie mam. Teraz drugi test, czyli chyba dostanę strzała w żyłę. Albo nie, strzała w paluchach chyba dostanę. To jest taki test, coś jak na COVID, tylko że to jest na malarię. To było jak ukąszenie komara. Tylko że ukąszenie komara jest po to, żeby dostać malarię, a to ukąszenie było po to, żeby potencjalnie leczyć malarię. No i tu trzeba jakiś odczynnik jeszcze zapuścić, pewnie chwilę poczekać i się okaże, czy po prostu jestem zmęczony, czy też to malaria. Dobre wieści się pojawiły tutaj, czyli wynik testu negatywny. Uganda to jest taki kraj, który leży dokładnie na równiku, więc w związku z tym jest to kraj, w którym można sobie stanąć jedną nogą na półkuli północnej, a drugą nogą na półkuli południowej. I tutaj jest taka miejscowość, która się nazywa Kikorongo i jest dokładnie zaznaczony na ziemi równik. To jest ta żółta linia. Czyli ja sobie teraz stoję jedną nogą na półkuli północnej, a drugą nogą na półkuli południowej. Teraz sobie idę dokładnie po równiku. Cóż za doświadczenie. Trzeba być uważnym, gdy się chodzi po równiku, bo tutaj jeżdżą samochody i przecinają równik. No i tutaj jest taki mini pomnik Uganda Equator, czyli równik w Ugandzie. I tu jeszcze kawał równika. Taki równik z marmuru zrobili. Południe i północ. Cóż za ciekawe doświadczenie. W zasadzie to nic mi to nie zmienia w moim samopoczuciu, ani w moim odbiorze rzeczywistości. Ale fakt jest taki, że mogę sobie przejść w ciągu sekundy z półkuli północnej na półkulę południową i z półkuli południowej na półkulę północną. No to jestem tutaj z jakimś lokalnym kolegą, stoimy sobie oboje na ugandyjskim równiku. Chciał sobie zrobić ze mną selfiaka, więc sobie zrobiłem teraz wideo i selfiaka z nim, stojąc na ugandyjskim równiku. Także... You are on the part of Africa. Exactly. Yeah, at Equator. The famous place in Uganda. Yeah.